Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sosik na obiad. Będzie to sosik, tu jest mięso, 40 deko mam mięsa mielonego z nogi z kurczaka, ale może być każde inne mięso, czy to z piersi, tylko wiadomo, że będzie mniej tłuste, będzie bardziej fit. Ja mam z nogi, bo uważam, że troszeczkę tłuszczyku jednak no mi lepiej po prostu smakuje. Może być też to mięso z indyka. Mówię, no 40 deko. Do tego dodam, jest to bardzo szybki sosik, naprawdę i bardzo łatwy. Do tego dodam jedno takie nieduże jajko. Słuchajcie, do tego dodamy bułki tartej. Tylko ja zawsze powtarzam na każdym moim filmiku. Bułkę tartą kupujcie w piekarni. W dobrej piekarni, żeby i patrzcie na to, żeby bułka tarta była jak najbardziej jasna. To wtedy ona nie zawiera chleba, tylko faktycznie bułkę. I tak wszystko zależy od tego, jak rzadkie jest mięso. Naprawdę, już kupowałam w różnych sklepach i w różnych sklepach te mięso, ta konsystencja ma po prostu różną. Ja tak myślę, że dodam, ale zawsze pokażę jedną łyżkę, dwie łyżki bułki tartej. Jeżeli dacie za dużo bułki tartej, to te nasze pulpeciki w sosie, one wyjdą takie bardziej jak gąbka, będą gąbkę przypominać. Wtedy faktycznie będą takie bardzo delikatne, a wiem, że na przykład takie pulpety lubią dzieci, ale one będą bardziej przypominały konsystencję gąbki. I do tego, słuchajcie, ja dodam mąki, jedną łyżkę mąki owsianej, ale może być jakakolwiek inna mąka. Ja dodam owsianej, ona taka fajna jest, troszkę przypomina tak jakby mąkę taką razową, pszenną. Dlatego ja wezmę taką mąkę dam. Tak. Fajne. No nie wiem, czy to będzie widać. Może tak dam. O. Ona jest taka bardziej ciemna i grubo zmielona. Po prostu bardziej zdrowsza jest. Troszkę sobie jeszcze mąki zostawiłam na łyżce, gdyby. I wiadomo, dajemy tutaj sól, pieprz i przyprawy, jakie tylko chcecie, ponieważ to będzie sos śmietanowo-koperkowy, więc ja nie będę szalać z przyprawami, żeby po prostu tego koperku nie zagłuszyć tego smaku. Dam tylko sól i dam trochę białego pieprzu. O. I żadnych innych przypraw dawać nie będę. Zaraz będziemy wyrabiać, ale od czego zacznę? Mam tutaj garnuszek, nie wiem, tu jest z 2,5 litra. No, od 2 do 3 litrów, więcej nie ma. Na dno wlewam tak z 1,5 szklanki wody. I słuchajcie, do tej wody ja mam takie łodygi z kopru. Dam te łodygi z kopru i niech ta woda na tych łodygach po prostu, jeżeli nie macie łodygi, to po prostu dać jakąś takie gałązki koperku. I niech one nam się po prostu tutaj ze 3-4 minutki pogotują za ten czas, co my akurat zrobimy sobie pulpeciki. Po prostu woda będzie miała, bo wyciągniemy te łodygi, ale woda już będzie miała fajny koperkowy posmak. O, tak. Tak mówię, tak około 1,5 szklanki do 2 szklanek wody. I nastawiłam na gaz i niech się gotuje. A z tego będę wyrabiać nasze pulpeciki. Jak dobrze wyrobimy, to mięso będzie fajne, klejące i na pewno nam się nie rozwalą pulpety. Także ja się biorę za wyrabianie i widzimy się za te 5-6 minut. Mięso wyrobione. I teraz tak, ja już Wam pokazuję, co robię dalej. Tu w tym garku małym już mi się obgotowały i ja te łodygi z kopru po prostu wyrzucę. Ale woda pachnie pięknie koperkowo, ładny żółty taki kolor dostała. Tak.
tutaj na patelni, chcę Was ustawić, żebyście widzieli wszystko tak. Mam masło klarowane. Podpalę sobie gaz. O. I z mięsa tutaj tego naszego mielonego, ono jest fajnie wyrobione. Ręce umoczę w zimnej wodzie, wtedy się najmniej klei mięso. I tutaj mam mąkę owsianą, ale mówię, może być każda inna. Mi ta owsiana po prostu bardzo pasuje tutaj. Będę robić takie nieduże kuleczki, nawet mniejsze trochę. O, takie jak orzech włoski. I będę tu wrzucać, będziemy obtaczać w naszej mące. O, mówię, maczać sobie ręce w zimnej wodzie, będzie Wam bardzo łatwo. Po prostu mięso nie będzie Wam się kleić do rąk. O, orzeszek taki włoski i wrzucamy. Wszystkie nasze pulpeciki zrobiłam. I słuchajcie, będziemy je obtaczać w tej mące i ja smażę, tak jak mówiłam, na łyżce klarowanego masła. Tyle wystarczy nam. O. I każdy będziemy kłaść na taki średni ogień. Dużo masła nie musi być, dlatego że nas interesuje tylko to, żeby troszkę podpiec z wierzchu te nasze pulpeciki. Ponieważ w środku one będą gotować się w sosie, także nie muszą w środku nam się upiec. O. I każdego pulpecika tak obtoczymy i będziemy smażyć. Z każdej strony, na taki złoty kolor. Ta mąka, która jest akurat na pulpecika, która nam się troszeczkę przypiecze, ona później nam po prostu zagęści sos. Także ja już na pewno, mi się zdaje, że żadnej zasmażki nie będę tutaj dawać. I jest to danie dla całej rodziny. Za ten czas, co tu będzie się obsmażać, ja skroję jedną taką średnią cebulę na bardzo małą kosteczkę. Będziemy ją kroić. Cebulka skrojona. I teraz nasze małe pulpeciki będę przewracać, żeby się podpiekły po drugiej stronie. O. Starajmy się tak je piec, żeby nam się nie przypiekło tutaj to masełko za bardzo z mąką, bo to wlejemy do naszego garka z sosem, ale jeszcze tutaj podsmażymy troszkę naszą cebulę, więc patrzmy, żeby się po prostu nie spaliło. Lepiej troszkę dłużej na małym ogniu. Pulpeciki już mi się podpiekły i tak jak tutaj widać, woda mi się tutaj tak delikatnie gotuje i ja wszystkie je przełożę teraz do tej wody. One są zwarte, nie rozwielają się, nic im się nie dzieje. O, nie wiem, czy to widać, ale widać. Nic im się nie dzieje. Fajnie podrumienione z każdej strony. Także wszystkie przekładam do naszego garka. O. Tam, gdzie żeśmy gotowali ten koperek. I tam na małym gazie niech one się gotują. Tutaj, jak widzicie, jednak zostało mi troszkę za mało masła, żeby zeszklić tą cebulkę, więc troszkę masła dołożę. Jest tu jeszcze pozostałości mąki naszej owsianej.
Nie, o, wystarczająco. I teraz podsmażymy tutaj tą jedną cebulkę. Podsmażę cebulkę delikatnie, żeby nie spalić i dam ją do sosu naszego. Nie daję liścia laurowego, nie daję ziela angielskiego, ponieważ to będzie delikatny sos koperkowo-śmietankowy i chciałabym, żeby smak to był koperek i śmietana. I delikatne mięso z kurczaka. Cebulka nam się zeszkliła, tak delikatnie. Tutaj delikatnie nasze pulpety się gotują. One są delikatnie zanurzone w wodzie. I dajemy naszą cebulkę. Słuchajcie, pulpeciki gotujemy na małym ogniu około 25 minut. Na małym ogniu, nie więcej niż 25 minut. Widzimy się za 25 minut, a tutaj Wam się pochwalę. Akurat właśnie ugotował mi się kompot. Papierówki czerwona i czarna porzeczka będzie do obiadu. Po 10 minutach musimy nasz sos doprawić. Doprawiamy solą. Dajecie tyle soli, ile lubicie. I ja doprawię pieprzem. I to też właśnie zależy, czy dzieci jedzą. I ja niczym więcej doprawiać tego sosu nie będę. Jeżeli macie ochotę, możecie dać oczywiście jakiekolwiek inne zioła. Ja nie będę nic więcej dawać. Oprócz tego, że za 10 minut jeszcze wleję tutaj śmietankę, ale 10 minut jeszcze się pogotuje. I słuchajcie, po 20-25 minutach danie już jest praktycznie gotowe. Chcę Wam pokazać tylko. Pulpeciki się nie rozwalają, są zwarte, fajne. Tylko mówię, doprawić solą, pieprzem tam, co tam lubicie, bo są różni ludzie i różne smaki. I co teraz? Widzicie, ona się praktycznie w ogóle nie gotuje, bo ona jest na bardzo malutkim gazie. I dodamy troszkę śmietanki. Ja mam 18, ale nie za dużo. Słodką 18. Ja tak wleję 3-4 łyżki. O, tak, 3-4 łyżki takie stołowe. I doprowadzamy do zagotowania, ale tylko delikatnego. O, żeby tylko zobaczyć bąbelki i to jest wystarczająco. Posypiemy pietruszką, bo pamiętajmy, że żeśmy już wodę gotowali z pietruszką, także to ma pietruszkowy smak. I myślę, że obiad, widzicie, szybki, łatwy i myślę, że niedrogi, bo wystarczy, mówię teraz, makaron, ziemniaczki. Ja będę z ziemniaczkami podawać. Poczekam, aż się zagotuje. Z ziemniaczkami będę podawać i będę podawać, słuchajcie, z taką sałatką, którą robiłam na zimę, ale jeden słoik mi nie chwycił, więc odstawiłam. Pyszna sałatka. Pierwszy komentarz to będzie przepis na tą sałatkę. To jest z cukinii, z ogóreczków, z papryki, z cebulki, z marcheweczki. Naprawdę pyszna. Pyszna i chrupiąca sałatka. O. Warzywa chrupią. Pycha. Wiadomo, że dla dzieci to tak może nie za bardzo, bo ona jest octem. To może nie będą, ale ona jest bardzo mało. Naprawdę nie jest wcale taka fez octowa. Bardzo delikatnie. O, widzicie? Już się gotuje i to jest na tyle. Więcej nie gotujemy. I słuchajcie, obiad dla całej rodziny gotowy. Posypać koperkiem ładnie, czy w garku, czy na talerzu. O, i mamy obiad gotowy. Także jak się Wam przepis podobał, poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Ale jeszcze na zakończenie
Może Wam przekroję jednego tego naszego, o, proszę, o, żeby było widać, o. Mięciutkie, naprawdę. Mięciutkie, smaczne. Dzieciom na pewno będą smakować. Bo prosiliście właśnie o przepis, żeby był też dla dzieci. Przepraszam, że z pełną buzią mówię, ale spróbowałam. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa pa!